Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, pierwszym w 2025 roku. Dzisiaj nagrałam dla Was co im w ciągu weekendu, edycja zimowa, bo dzisiaj w nocy spadł śnieg. Szkoda, że nie było na święta, no ale i tak się cieszę, że przynajmniej jest teraz. I już od razu mówię, że nie pokazuję tutaj jak powinno się jeść. Chcę, aby była to dla Was taka inspiracja, bo parę osób pisało do mnie, żebym taki filmik nagrała, a ja już właśnie sobie tak mniej więcej rozplanowałam, co będę jadła w ciągu tego weekendu. I ja jeszcze nie jadłam śniadania, bo musimy jechać do sklepu, żeby kupić na nie składniki. Także jak wrócimy, to sobie zrobię. A dzisiaj mam w planach waniliowo-szarlotkowego omleta, więc zabieram Was do sklepu. Jak już wspomniałam, z samego rana, jeszcze przed śniadaniem, pojechałam razem z moimi rodzicami na zakupy spożywcze, bo brakowało mi jeszcze paru produktów do przepisów, które chciałam przetestować właśnie w ten weekend. Po powrocie do domu byłam już strasznie głodna, więc od razu wzięłam się za przygotowywanie śniadania. Na początku do miski wbiłam jajko, dodałam jogurt waniliowy low carb, oczywiście możecie dodać jaki tylko chcecie, mleko migdałowe, mąkę, proszek budyniowy, odżywkę białkową, a dokładniej waniliową kazeinę micelarną, ekstrakt waniliowy, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Następnie pokroiłam jabłko, dodałam je do masy na omleta i na sam koniec dodałam jeszcze ubite białko jajka oraz cynamon i wszystko ostrożnie wymieszałam. Omleta smażyłam na lekko natłuszczonej patelni, na małej mocy pod przykryciem. Zwykle zajmuje mi to jakoś 10-15 minut i po tym czasie przewracam omleta na drugą stronę i smażę jeszcze tak z 5-7 minut. No i oczywiście nie może zabraknąć dodatków. Na samą górę dałam skyr wymieszany z kakao i aromatem słodzącym, masło orzechowe oraz granolę. Omlet już gotowy, no nie wyszedł jakoś bardzo estetyczny, ale po prostu chciałam już jak najszybciej go ozdobić i zjeść, bo jest prawie 12, a ja dopiero będę jadła śniadanie, więc próbujemy, czy dobry. Tylko z tego co widzę, mógł się troszkę dłużej smażyć, no ale jak już Wam mówiłam, jestem strasznie głodna i nie chciałam się po prostu czekać. Wyszedł przepyszny. I ten krem czekoladowy ze skyru też wyszedł pyszny, naprawdę. Idealnie pasuje. Po śniadaniu poszłam razem z moją mamą na spacer, bo przez noc napadało trochę śniegu i chciałam skorzystać z tej zimowej pogody. Było naprawdę cudownie, ale powiem Wam szczerze, że teraz jak jest tak trochę zimniej, to nie zawsze mam ochotę, żeby wychodzić z domu, ale po takim spacerze czuję się naprawdę o wiele lepiej. A gdy wróciłyśmy do domu, to wzięłam się za robienie makaronowej sałatki z kurczakiem na obiad dla siebie i dla mojej mamy. Na początku do piekarnika wstawiłam kalafior i pomidorki koktajlowe. W międzyczasie ugotowałam też 100 g makaronu i pokroiłam warzywa. Ugotowany makaron przyłożyłam do 2 naczyń, do obu porcji dodałam miks sałat z rukolą, kukurydzę z puszki, cebulę, dla siebie dorzuciłam paprykę, a dla mojej mamy zielonego ogórka i na koniec dałam jeszcze podsmażone mięso mielone z kurczaka, pieczone pomidorki i kalafior. A jeśli chodzi o sos, to wymieszałam jogurt naturalny z keczupem bez cukru. Muszę przyznać, że była to jedna z lepszych sałatek, jaką do tej pory zrobiłam. Wyszła po prostu przepyszna. I jeszcze przed treningiem, który Wam zaraz pokażę, zjadłam wafelka proteinowego Nix. Tutaj gdzieś Wam wkleję zdjęcie, ale totalnie zapomniałam go nagrać. Muszę przyznać, że wafelki z tej firmy są chyba moimi ulubionymi, bo w ogóle nie czuć, że są bez cukru i naprawdę uwielbiam je. Po treningu całego ciała przyszedł czas na kolację i nie mogłam się zdecydować, czy chcę coś na słono, czy na słodko, więc zdecydowałam, że połowę bułki Graham zrobię sobie z serkiem wiejskim wysokobiałkowym, bananem i masłem orzechowym, a na drugą połowę położyłam szynkę, ser i jajecznicę. Niedzielny poranek zaczęłam od czytania książki 101 lekcji, które zmienią Twój sposób myślenia. Staram się sięgać rano po książkę zamiast po telefon. Oprócz tego zrobiłam journaling i poćwiczyłam pilates. Hej, witam się z Wami w niedzielę. Ja spędziłam sobie taki miły, powolny poranek. Poczytałam książkę, zrobiłam journaling, poćwiczyłam pilates. Wzięłam sobie też gorącą, relaksującą kąpiel i zaraz idę do kuchni, żeby zrobić sobie śniadanie. A na dzisiaj zaplanowałam pancake'i znowu z dodatkiem jabłka, ale mam po prostu pełno jabłek i muszę je
wykorzystać, żeby nie zgniły, a dokładniej będą to czekoladowe pancake'i z serka wiejskiego, właśnie tak jak mówiłam, z kawałkami jabłek i do tego zrobię sobie chyba jakiś taki twarożek albo dodam jogurt. Zobaczymy. Więc teraz zabieram Was do kuchni. Najpierw do naczynia wbiłam jajko, dodałam serek wiejski, mąkę pszenną, rozdrobnione płatki owsiane, kazeinę micelarną, gorzkie kakao, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia i cynamon. Zblendowałam na gładką masę i później dolałam jeszcze troszkę mleka, aby ciasto nie było zbyt gęste i na koniec dorzuciłam pokrojone w kostkę jabłko. Pancake'i, podobnie jak omleta, smażyłam na lekko natłuszczonej patelni pod przykryciem, ale tym razem na trochę większej mocy. W międzyczasie obok na patelni podprażyłam jabłko i oczywiście zamiast erytrytolu możecie dodać cukier. Moje czekoladowo-jabłkowe pancake'i podałam z karmelowym puddingiem proteinowym wymieszanym z kazeiną micelarną, podprażonym jabłkiem, masłem orzechowym oraz granolą. I jak widzicie, tych dwóch ostatnich dodatków nigdy nie może u mnie zabraknąć. Po śniadaniu miałam ochotę na kawę, więc zrobiłam sobie latte o smaku bułeczki cynamonowej i sekretnym składnikiem jest tutaj kropelka aromatu o smaku bułeczki cynamonowej od Funky Flavors oraz oczywiście cynamon. Jak co niedzielę zaplanowałam sobie nowy tydzień, między innymi zapisałam, co będę jadła przez te najbliższe dni i zaplanowałam również treningi. Tego dnia na obiad dla siebie i również dla mojej mamy zrobiłam naleśniki na słono. Do miski wrzuciłam jedno jajko, 2 białka, 40 g mąki, 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia, sól i pieprz. Następnie usmażyłam je na niewielkiej ilości oleju. Oczywiście pomagał mi w tym również mój piesek Józio. I jak możecie zauważyć, obok moja mama przygotowywała łososia z sosem sojowym. Następnie wzięłam się za krojenie warzyw, a dokładniej pokroiłam ogórka, pomidora i awokado. Oba naleśniki posmarowałam serkiem śmietankowym Almette, położyłam plasterki pomidora, awokado, ogórka i podsmażonego łososia. Muszę przyznać, że te naleśniki wyszły naprawdę pyszne i mojej mamie też oczywiście bardzo smakowały. A po obiedzie zrobiłam sobie taki 20-minutowy trening całego ciała i rozciąganie, bo miałam ochotę po prostu się poruszać. A na kolacji zrobiłam przepyszną, kremową kaszkę mannę o smaku czekoladek Kinder. I tym razem ugotowałam ją w Thermomixie, bo jest tam taka fajna funkcja ubijania za pomocą motylka. A pod koniec dodałam właśnie kazeinę micelarną, dzięki której po ubiciu ta kaszka manna jest taka puszysta i kremowa. Oczywiście możecie ugotować to w garnku, a na koniec ubić za pomocą miksera. Jeśli chodzi o dodatki, to serek wiejski wymieszałam z kakao i aromatem o smaku Kinder. Wyłożyłam to na moją gotową kaszkę mannę, dodałam jeszcze banana, masło orzechowe, płatki Cheerios oraz granolę. Dzisiaj na kolacji przepyszna proteinowa kaszka manna o smaku czekoladek Kinder i ja już sobie ją spróbowałam. Jest po prostu przepyszna, jedna z lepszych kaszek, jaką sobie zrobiłam. Taka kremowa i puszysta, bo dodałam sobie właśnie kazeinę i ona nadaje takiej puszystości i kremowości. Zobaczcie, taka przepyszna. I do tego jeszcze serek wiejski z kakao i aromatem kinderkowym po prostu pasuje idealnie. Więc to już wszystko, co jadłam w ciągu tego weekendu. Pamiętajcie, że każdy dzień wygląda inaczej i każdego dnia jem co innego, ale mam nadzieję, że chociaż trochę Was zainspirowałam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.